tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Samsung Galaxy Watch 5 wersja Pro, jeszcze w dodatku z LTE, czyli najbardziej topowa zabawka, jeżeli chodzi o smartwatche. Dotarł, ale jak tak samo w zeszłym roku, bardzo opóźniony, ponad tydzień czasu po terminie, no więc tutaj znowu sklep Samsunga tak średnio bym powiedział, to samo było przy Watchu 4, no ale dobra, skończmy narzekać, przejdźmy do samego zegarka. Co dostajemy w zestawie? Zestaw bardzo banalny. Zegarek, pasek i kabel do ładowania. W zeszłym roku był kabel z końcówką USB typ A, tym razem mamy USB typ C. Nie wiem, czy to lepsze, czy to gorsze rozwiązanie, no ale cóż. Ładowarka tak samo średnio trzyma ten zegarek, więc musicie go jakoś położyć, żeby go gdzieś naładować. No i sam zegarek. Tym razem brązoleta troszeczkę inaczej zapinana, czyli sobie regulujecie tą część, gdzie to ma być, przesuwacie, żeby wam pasowało i można ją zapinać łatwo na magnes. Wykonanie zapięcia, powiem wam, słabe. Zegarek mam 4 dni, więc już porysowana jest ta część, więc no to w ogóle kiepścizna. Jak widać, zbiera się na tym też brud, więc no to po pewnie dłuższym czasie będzie zajechane i to strasznie. Więc takie zwykłe, normalne zapięcia wydaje mi się bardziej wytrzymałe, w szczególności to też się porysowało, ale no żeby po 3 dniach to już było tak porysowane, no to trochę Lipton. Poza tym no zegarek w wersji jakby opakowania naprawdę całkiem fajnie jest to zrobione. No budowa z tytanu, na froncie szkło szafirowe, no kurczę, całkiem fajnie. Szkoda, że tylko dół jest taki trochę bieda edition, znaczy się, że jest plastikowy. To mogłoby być z czegoś lepszego. No tu oczywiście czujniki, no to jest tu jakieś szkiełko, coś nam odbiera. Wiadomo, musi jakoś to łapać wasze parametry życiowe, ale o tym za chwilę. Z samego wyglądu jest on troszeczkę, mam wrażenie, wyższy niż Watch 4, ten najwyższy model z zeszłego roku. 2 przyciski, możecie sobie nimi sterować, ustawiać różne rzeczy. Ja teraz specjalnie wyłączyłem blokadę ekranu, którą muszę sobie ustawić, bo pod 2 kliknięciami mam płatności zbliżeniowe, ale to trzeba mieć PIN, ale na potrzeby filmu nie będę za chwilę ich wpisywał. No, nie ma najważniejszej funkcji, czyli nie ma bezela, który się kręci, wiesz, tylko ten ekran reaguje nam na ruch, czuć taką jakby wibrację, jakby to był bezel, ale tak czy siak kręcicie po ekranie. To też ważna sprawa, chyba w celu zabezpieczenia ekranu, to jest wszystko podniesione. Ekran jest jakieś 1,5 do 2 mm niżej, więc tutaj fajnie nam palec wchodzi, jeżeli chodzi o to kręcenie, ale też jak walicie to tytanem, a nie, że tak się wyrażę, waszym ekranem. Oczywiście jest głośnik, jest mikrofon. Mikrofon nie jest przez pasek tutaj jakoś zasłaniany, ale za to jeżeli robicie jakieś takie gesty, tak sobie go ruszacie na ręce, no to tutaj głośniki są trochę tłumione. No i jak widać, potrafią zbierać brud, bo w moich już jest trochę brudnawo. No poza tym czujniki na dole i tyle. Ważna sprawa, chyba ktoś w Samsungu, jeszcze jak jesteśmy przy samym wyglądzie, no nie pomyślał to bardzo, bo urządzenie, jak wiecie, możecie ładować indukcyjnie, możecie położyć je na telefonie albo jakiejkolwiek innej ładowarce, którą żeście mieli wcześniej, no ale teraz to nie gdyż tak zrobione są paski, że on nie jest w stanie się płasko położyć. No zróbmy sobie przykład, na takim czymś tu sobie go położycie spoko. Ale jak weźmiecie smartfon S22 Ultra, który jest telefonem topowym z tego roku, powinien pasować do tego zegarka, powinno się dać go ładnie nim naładować, no to sorry, tego ładowania nie zrobicie, chyba że odepniecie paski. Kto mądry będzie odpinał ciągle paski? Nie wiem, więc tutaj coś po prostu gdzieś na linii projektowej i samemu stwierdzeniu, jak to ma wyglądać, no nie zabanglało. Sama specyfikacja może, bo za chwilę omówimy wszystkie funkcje. Samsung Exynos W920, taki otóż to procesor, 1,5 GB RAM, 16 GB pamięci wbudowanej w środku, spoko. AMOLED 1,36 cala, 450 na 450 pikseli, wiadomo, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, wszystko tutaj mamy. Jest Wear OS, czyli system od Google'a, bardzo dobrze, bo to fajniejsze moim zdaniem niż to, co było w poprzednich, że tak powiem, zegarkach, jeżeli chodzi o jakieś tematy związane z możliwościami, to jest akcelerometr, barometr, kompas, pulsoksymetr, czujnik światła, żyroskop, EKG, ten elektrokardiograf jest robiony. Możecie zmierzyć sobie jakby swoje ciało, jakiś tam skład, czyli ile jest czego, kości, wody, tłuszczu, w przypadku tłuszczu i różnych tam innych rzeczy.
I jeszcze z jakichś ważniejszych rzeczy, myślę, że zanim przejdziemy do funkcji, no to oczywiście głośnik, mikrofon. Mamy wodoszczelność do 5 atmosfer, pyłoszczelność i wodoszczelność IP68, certyfikat MIL LSTD 810G znany ze wszystkich case'ów, czyli pancerny zegarek powinien się nie rozwalić. Cóż, ten poprzedni mój po roku się nie rozwalił, ten myślę, że tak samo. I ważna sprawa, bateria 590 mAh. I powiem wam już tutaj na wstępie, jak ten działał noc i dzień, to ten działa prawie 2 dni. Tyle. Nic dodać, nic ująć, po paru dniach tak wygląda działanie tego zegarka. Jak macie wszystko odpalone, korzystacie ze wszystkich funkcji, tak jak ja, trochę trenujecie, 2 dni moim zdaniem to jest maks. No chyba, że ktoś powyłącza połowę rzeczy, ale po co? Macie telefon, zegarek, no już nie, to w sumie też telefon, bo można z niego też dzwonić właśnie. Moja wersja jest LTE, czyli jeszcze możecie eSIM-a do niego dobić i sobie spokojnie rozmawiać, więc no moim zdaniem tutaj to jest 2 dni, nic więcej. Fajnie, że jest o 1 dzień więcej, ale 2 dni nadal to i tak jest mało. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o zegarka, fakt nadrabia ten zegarek całą resztą, czyli jakby połączeniem wszystkiego, ale o tym właśnie teraz. Czyli co potrafi nas ten Galaxy Watch 5 Pro LTE? No szybka sprawa, jeżeli chodzi o działanie jego. Jak już powiedziałem wam, może od początku idąc tutaj, macie standardowe menu. Tak, po lewej stronie się powiadomienia. Nie mam chwilowo żadnych, szkoda, że wykasowałem, ale integracja powiadomień jest na najwyższym poziomie. Czy możecie je odczytać? Na większość rzeczy możecie odpowiedzieć. Jest ikona, informacja, odpisanie na Facebooku, na Messengerze, na maila. No wszystko to można zrobić i to jest świetne, bo w jakichś zegarkach, nie wiem, innych marek, takich pokroju, nie wiem, Xiaomi i tym podobnych, no tylko widzicie powiadomienie, nie ma tej integracji, a tu akurat jest pełna. Jedziecie gdzieś, włączacie nawigację w samochodzie, to wam na zegarku mówi, gdzie ma skręcić. No to jest bajka, jak dla mnie. Od góry, takie menu ustawień, czyli macie szybkie informacje, co się dzieje. Ja teraz jestem po Bluetoothie połączony, ale możemy przejść na Wi-Fi albo na LTE, jeżeli się rozłączę, połączenie z telefonem, czyli tryb taki spania, wyłączenie, ustawienia, nie przeszkadzać, always on display, cały czas głośność, no tu macie kolejne kafelki. Oczywiście zegarek może służyć wam jako urządzenie, za którego pomocą traficie do dziurki od kluczy, jak jesteście zmęczeni w sobotni wieczór, wracając do domu, oszczędzanie baterii, ustawienie głośności, jasności. Ja sobie ustawiłem raczej ją z automatu, ale może sobie teraz podbijemy właśnie na potrzeby filmu, będzie wam to ładniej wyglądać. To jest jakby max, ale można też sobie ją, gdzie tu jest, zmniejszyć. O, właśnie, powiem wam tak, 100 razy lepszą rozwiązaniem moim zdaniem był ten bezel, który się kręcił. To, co teraz tu jest, no widzicie, nie zawsze to zadziała. Jest, bo jest, ale moim zdaniem fajniejsze było to, jak mogliśmy sobie pokręcić. No, jedziemy dalej. Co tu jeszcze mamy? GPS, czy jest włączony, tryb kinowy, czyli żeby wam nikt w kinie nie przeszkadzał. Włączyć sobie można słuchawki, o tym za chwilę, znajdź mu telefon, tryb samolotowy. Dobra, dalej. Jeżeli jedziemy w prawo, no to mamy kafelki, które możemy sobie poustawiać. Co tutaj można sobie zrobić? Jest wiele. Właśnie możecie zmierzyć ciśnienie tętnicze, też tak samo jak w przypadku Watcha 4. Najpierw trzeba połączyć zegarek sobie z telefonu, z aplikacją, zainstalować ją. Najpierw zmierzyć ciśnienie normalnym ciśnieniomierzem, porównania 2 pomiarów i to zegarek odkryje i później przez jakiś czas będzie wam działał, później znowu będzie wam przypominało o kalibracji. Trochę to denerwujące, bo to tak naprawdę jest jakby odniesienie do realnych wartości tego, co on pokazuje, więc nadal to nie jest idealne. EKG jak najbardziej. Czekajcie, tylko muszę sobie go założyć. Działa i to spoko, fajnie. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń co do jego działania. Tak samo jak w zeszłym roku fajnie to pokazywało. Nie jak Łucek teraz, jeżeli chodzi o jakieś tam parametry. No nagrywam, gadam, to tętno wyższe, wiadomo, emocje, te sprawy. Też ważna sprawa, wystarczy, że lekko ruszycie tutaj coś i ten wykres od razu szaleje, więc ręka musi być gdzieś podparta, po prostu, no, bo to zawsze pokazuje wam coś innego, więc no, może wam pokazać migotanie prześciągów, gdy go nie macie. Właśnie, nie pokazuje wam on jakby, no, trudno. Nie będę teraz czekał i idealnie wam to trzymał, ale zawsze jak się zepniecie i nie będziecie ruszać, nie będziecie gadać, wykres pokazuje wam, co się mniej więcej dzieje z waszym serduchem, powie wam, czy macie migotanie przedsionków, czy też nie, ale nie powie wam, gdzie macie zawał i tak dalej, więc no trzeba popatrzeć. Wiadomo, nie jest to urządzenie w pełni medyczne, ale pokazuje, jak coś się dzieje, no to wiecie. No oczywiście bada puls w trybie ciągłym, ja sobie ustawiłem, dlatego bateria mniej działa, ale no po co mam badać inaczej. No kafelki stresu, właśnie możecie sobie
zmierzyć, przyciskając tutaj 2 palce, ile jest czego. Wow, tkanki tłuszczowej u mnie jest za dużo, no, ale to jak to tam, wiecie, jak to tam mierzy, czy to dobrze mierzy, to już jest inna bajka. Co my tutaj mamy? Właśnie powrót zawsze, wystarczy ten do góry wcisnąć, jest powrocik. Mówiąc krótko, co tu jest jeszcze to? Odtwarzacza można sobie dać. Sterowanie batsami, no bo dostałem, 2 średnie są, tak już powiem, jeżeli chodzi o brzmienie. No i można dodać też inne kafelki, jakieś alarmy, czasy gdzieś tam, kalendarz, telefony. Jeżeli macie właśnie aplikacje, które zainstalujecie, bo tu jest Android, które też mają dostęp do tych jakby widgetów, to też od razu się pojawią, tak jak na przykład od razu notatki Skipa z Google'a, pogoda, co tu mamy, jedzonko, kroki, aktywności, jakieś trasy, możecie sobie zaimportować też nawet, po których biegacie do Smart TV, jest Samsungowego, czy nie Smart TV, no sterowania wszystkimi tematami, no, sceny można sobie poustawiać, można YouTube'a dorzucić, jest tego masa. No i ostatnie miejsce, które was interesuje, co się dzieje od dołu, czyli lista z aplikacjami, ja tu mam na razie poinstalowane trochę tych rzeczy, standardowo jest tutaj wiadomo telefon, kontakty, Samsung Health, czyli kroki, ćwiczenia, co żeście robili, co tam żeście porobili. Fajnie warto sobie tutaj wejść też w ustawienia, właśnie macie pomiary pulsu i stresu ciągłego, więc to się właśnie tu ustawia. Jeżeli chodzi o tą samą aplikację, no to tutaj ktokolwiek miał Samsunga wie, o co chodzi, tam widać, co nam ona tutaj pokazuje i monitoruje. Właśnie powrót też, ten wstecz, nie mam wrażenie, trochę dziwnie czasami ten ekran łapie. Wiadomości, sklep, gdzie możecie sobie doinstalowywać rzeczy, ważna sprawa, poinstalować sobie coś, asystenta Google'a, bo trzeba i działa po polsku. Jak będzie, jeżeli ktoś nie wie, jak zrobić, myślę, że może nagram właśnie do tego jeszcze film. Oczywiście tematy związane z ciśnieniem EKG. Tu macie nawigację oczywiście standardową, googlowską, możecie ogarnąć i się nawigować. Tematy związane z kompasem działa, pokazuje jak najbardziej. Ustawienia do nich przejdziemy za chwilę, znać telefon, kalendarz, pogoda, no to wiadomo, Bixby, którego w ogóle mamy Google'a. Kto to jest Łucek? No, na przykład. I oczywiście gada. I możecie sterować wszystko, nie wiem, zrobimy mały myk. Wyłącz lampa studio. Włącz lampa studio. No, tak to działa, jak ktoś ma różne gniazdka poogarniane w domu, na przykład, więc możecie sobie sterować wszystkim, jak to tam sobie poogarniacie. Alarmy, timery, te sprawy, wiadomo. Do batsów aplikacja, jak macie batsy, to się już później nie musicie tymi najważniejszymi ustawieniami się nich przejmować. Chociaż nie wiem, czy będę ich używał. Galeria, aparat, muzyka, muzyka Samsungowa. Tutaj macie muzykę, jakby odtwarzacz multimediów. No, prawie jedno i to samo. Tu macie dyktafon, spoko, można sobie coś ponagrywać. Jak ktoś się chce, no jakieś tam alarmy, wiadomości, YouTube Music. No, jeszcze oczywiście SmartThings, czyli do sterowania tematami Samsungowymi, jeżeli chodzi, co tam macie wrzucone, chociaż i tak wystarczy asystent Google i wszystko spiąć i działa idealnie. Keep, kalkulator, Outlook. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o aplikację. Ma jakieś powiadomienie. O, właśnie, widzicie, dostałem SMS-a od Highteka. 2 białko za 109 zł. To chce, niech bierze. No i możecie, o właśnie na przykładzie właśnie takiego czegoś, możecie sobie połączyć, odznaczyć więcej. Otwórz aplikację, wyczyść powiadomienie. No, akurat z SMS-ami tak to wygląda. Czyli tu się nie da odpisać, bo to jest taka bramka, więc dlatego nie widzieliście opcji odpisz. No ale dobra, to są jakby takie pokrótce rzeczy. Ustawienia. Myślę, że warto do nich zajrzeć, bo to podstawa, wiadomo, wszystko co najważniejsze jest tutaj. No to standardowo połączenia, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, możecie włączyć, wyłączyć alerty, rozłączenia, tryb offline, sieci komórkowe, użycie danych. No, mało mam na razie był na samych danych. Powiadomienia, no to tutaj wiadomo, można sobie, jeszcze przejdziemy w zegarku alerty, to wiecie o co chodzi, jeszcze trzeba sobie w aplikacji oczywiście trzeba go połączyć, o tym nie powiedziałem, a oczywiście jest aplikacja do tego, ale sobie do niej za chwilę przyjdziemy, dźwięki, wibracje,
no to sobie standardowe rzeczy ustawiacie. Nic ważnego tutaj tak naprawdę nie ma. Można sobie wszystko wybrać, co jak się chce. Wyświetlacz warto tutaj zaznaczyć automatyczną jasność, bo to moim zdaniem najważniejsza cecha, gdyż wtedy ładnie widzicie, wam zegarek zbyt zawsze odpowiednio świeci. I powiem wam, że ta jasność fajnie tu działa. Szybko ją zmienia, ustawia, dobiera moim zdaniem lepiej niż poprzednik. To na pewno. Always on display, czyli żeby się świecił zawsze wam ekran, wiadomo. No, gest wybudzenia nadgarstkiem bardzo dobrze działa. Wybudzenie dotykiem ekranu też i zamknięcie, no, wiecie o co chodzi. Wygaszenie ekranu też. Tutaj można sobie ustalić wartości, czcionki, rozmiar. No wiadomo, ja wolę najniższą, jeszcze wzrok jest spoko. Czułość dotyku spoko, jak na zimę przyda się w rękawiczkach i przy ładowaniu też pokazuje wam informacje. Samsung Health, no to tak naprawdę jest to samo co w aplikacji, więc nie ma co. Funkcja zaawansowana, blokada przed wodą, można włączyć ją i wtedy nie działa wam ekran. To też można było tutaj z tego głównego menu sobie zrobić i wtedy właśnie otóż to nie będzie dotknięte i później sobie tam się suszy głośnik w sposób tam puszcza głośną muzykę i go susza. Tryb czasu spoczynku można sobie ustawić, gdzie się wyświetla praktycznie zegarek jest na ręce, ale nie marudzi. To jest fajna sprawa. Dopasowanie klawiszy. No i tutaj mam naciśnięcie dwukrotne, mam portfel Google'a, przyciśnięcie, ustawiony asystent. Idealna opcja jak dla mnie. Jeszcze jest takie tryb SOS, do którego przejdziemy jak 4 razy, no to na przykład zadzwoni do osób wskazanych albo jak mocno gdzieś glebne, to też będzie informacja, że coś mi się stało i ktoś dostanie takie info. Ale do tej funkcji przejdziemy. Bateria, no pozostało na dzień i 20 godzin, no 10% zużyło. Czyli mówię, maks 2 dni, naprawdę. Bardziej się nie da przy oszczędzaniu energii. Można by 2 dni i 3 godziny, żart. No cóż. Aplikacje, no to tutaj możecie sobie wybierać aplikacje, które domyślne są do platform, do różnych właśnie celów, które używacie. Też można mieć asystenta, tutaj wtedy przestawiacie Bixby na Google i nie użeracie się aktualizacji aplikacji Samsungowych. To wiadomo, jeżeli jakieś są, no to coś tutaj się będzie aktualizować. Dobra, nie będę na to czekał. I samo w ogóle działanie, widzicie, że w miarę szybko. Mam wrażenie, że 4 troszeczkę wolniej działała. Tutaj Watch 5 Pro jest lepsza. No i tutaj dotknięcie ramki, czyli to takie, no wiecie o co chodzi, że tutaj kręci i drgania robi, syntezator mowy, wprowadzenie, czyli jakieś tam informacje, orientacja. Prawa bądź lewa ręka, jak coś. Połącz z nowym telefonem, resetuj, to wiadomo o co tu chodzi. Dostępność to są takie bardziej dodatkowe ustawienia związane, jeżeli macie jakieś ograniczenia, które chcielibyście sobie po prostu poprawić, czyli może przejdźmy sobie ustawienia widoczności, duży kontrast, kolory, czyli filtr kolorów. Można tu sobie pomóc, jeżeli nasz wzrok nie jest już tak idealny. Co do słuchu, wycisz dźwięk mono, balansowanie między prawym a lewym, manualne, no właśnie, czas trwania dotyku, to widzicie, ustawienia zaawansowane, skorzystanie, zegar wibracyjny, czas na podjęcie działania domyślne, czyli jak coś wygaśnie, ile czeka. Bezpieczeństwo, ważna kwestia, tryb blokady, jeżeli chcecie używać i płacić tym zegarkiem, bo oczywiście można, bo ma NFC, możecie wrzucić karty, musi być ustawiony PIN, ja go teraz właśnie wyłączyłem i nie da się zapłacić, dopiero włączycie PIN, działa, prywatność, no to tutaj ustawienia prywatności, czyli co jaka aplikacja może do czego mieć dostęp, to wiadomo. Kwestie związane z lokalizacją i uprawnieniami, kto co do czego ma. Właśnie bezpieczeństwo awaryjne, czyli SOS. Jak sobie tutaj ustawicie albo 3 kliknięcia, albo 4, możecie ustawić walną osobę, do której idzie albo coś dzwoni, albo SMS. No i tak samo w przypadku wykrycia poważnego upadku. No, jeszcze moi rodzice nie dostali, bo akurat do nich sobie wrzuciłem takie informacje, więc no tak jest, kopia zapasowa na koncie, wiadomo, warto sobie zrobić Google Assistant i konta, no to tutaj ustawienia, ale to już mamy skonfigurowane. Aktualizacja, jeszcze żadna nie przyszła, nie ma. Są samouczki i info o zegarku, więc praktycznie jeżeli chodzi o zegarek i co on tam sobie ogarnia, no to praktycznie wszystko. No na pewno fajnie jest to, że w miarę to szybko działa. Mam wrażenie, że szybciej niż w przypadku 4. No fajnie, że bateria 2 godziny, 2 dni, no więcej o 1 dzień.
No ale cóż, co jeszcze? Właśnie, jak już odłożycie zegarek, żeby sobie go skonfigurować, no to na pierwsze musicie Galaxy Wearable zainstalować, ale ja mam utytułowany ekran. Normalnie, rurku, czemu nie czyścisz? No i dobra, no i co tu jeszcze możecie sobie szybko zrobić, jak już sobie go połączycie? Możecie wybrać tarczę zegara, odgromajcie ciut. Ja używam tej samej, co mi się podobała w poprzednim. Kto sobie co wybierze i zainstaluje. Można też nie tylko samsungowe, ale też jakieś googlowskie, przez różnych twórców robione, więc no tutaj hulaj dusza piekła nie ma. Ustawić można sobie kolejność tych aplikacji. Wystarczy, że sobie gdzieś przesuniecie i macie poustawiane. To samo się na zegarku dzieje. Proste, logiczne. Nic dodać, nic ująć. Kafelki, czyli możecie od razu też ustawić z poziomu telefonu te kafelki, jak mają być poukładane, który, gdzie, co, jak. Niestety tylko 11 ich jest, więc wszystkich nie da się. Szybki panel. O, i tu właśnie fajnie, bo możecie sobie poprzekładać te tematy i na przykład sobie dodać to. No i nam się skończyły miejsca. Jeszcze zostało NFC, czułość i Bluetooth. No może wyłączymy znakiem telefon i sobie dorzucę Bluetooth. O, tak to sobie... Kurczę, sorry, nie widzieliście. Łucek gadał nie o tym, co trzeba. Miał tutaj telefon, ale no część widzieliście, część nie, no mam nadzieję. Spoczko, przejdźmy sobie tutaj. Co jeszcze jest, jeżeli chodzi o ustawienia zegara? To właśnie, to tu były tarcze, to co powiedziałem, ekran aplikacji, czyli to, co tu się da. Kafelki były, szybki panel też był. No i oczywiście ustawienia. Tu praktycznie macie wszystko to samo, co w zegarku. Nie trzeba, jeżeli nie chce się wam kręcić w zegarku, możecie sobie dowolną funkcję zmienić tutaj i to samo jest tam, więc to nie ma co omawiać. Wskazówki, instrukcje, wiadomo, znajdź mój zegarek. Pokażę, gdzie jest, tu też mówi wam, ile bateria i na ile została. No i jest sklep. Google Play was odrzuca i macie od razu aplikacje, które można sobie doinstalować. Plusem jest to, że od razu, jeżeli aplikacje jakieś, które mają też odpowiednik na zegarek, są od razu instalowane w zegareczku. No więc jeżeli chodzi o aplikacje, tematy, tyle. No cóż, po tych paru dniach na pewno jestem zadowolony z tego, że bateria działa dzień dłużej. Dzień dłużej. Cóż, przy 1, 2, no to już robi różnicę. No dałoby się może więcej, ale jaki jest sens, kurczę, kupować fajną zabawkę i ograniczać wszystkie jej funkcje? Nie podoba mi się to, że nie ma kręciołka, czyli nie ma ringa, nie ma tego kółeczka, które naprawdę fajnie ułatwiało sprawę, bo gdziekolwiek dotknięcie działa tutaj, no to tak, no nie do końca. Mam wrażenie, że ekran fajniejszy jest, znaczy powiem wam tak, paski, właśnie, jeszcze wszystkie paski pasują zamiennie, ochrony szkieł na jedno, na drugie też, wymiennie do 4 możecie brać na 5 Pro, czyli tej 4 46, czy jakoś tak to się nazywało, więc no bezproblemowo paski też, wszystkie, które były do Watcha 4 pasują do 5, tu jest 20 mm i ten układ jest taki sam, więc można sobie bezproblemowo wymieniać. Dźwięk chyba trochę bardziej donośny, ale nie jest jakiś turbogłośny. Rozmowy przez ten mikrofon, no rozmawiam z kilkoma osobami, mówią, że w ogóle nie czują różnicy, czy rozmawiam przez zegarek, czy przez telefon, więc jakość mikrofonu jak najbardziej. Wy trochę słyszycie gorzej, no bo taki urok zegarka. Tyle. Biorę się za użytkowanie go na co dzień. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało, jak będzie działał. Za jakiś czas może coś nagram. Myślę, że wypadałoby po roku nagrać coś o nim, jakąś recenzję. Myślę, że zrobię. A na temat Watcha 5 Pro tyle. Macie jakieś pytania? Piszcie. I cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.